Cześć. Gdybym zapytał was o miejsca królewskich koronacji w Polsce, to jakie miasta byście wymienili? Ktoś powiedziałby pewnie Kraków, Warszawa, Gniezno, być może Poznań, ale Drohiczyn? Kojarzy się wam z jakimś królem? Jeżeli nie, to zapraszam na wyprawę z Librarian on the Road. Dziś Drohiczyn to niewielkie miasteczko, którego zabytki obejdziecie w 15-20 minut. Ale dawniej bywało inaczej. Był to niegdyś duży, nadgraniczny gród należący do państwa ruskiego. W średniowieczu przeszedł pod władanie polskie, a później wielokrotnie zmieniał swoją przynależność państwową. Walczyli o niego książęta mazowieccy, walczyli książęta litewscy, walczyli książęta ruscy, wyprawiali się tutaj Jaćwingowie, wyprawiali się także Tatarzy. Wreszcie jeden z książąt mazowieckich przekazał Drohiczyn zakonowi rycerskiemu braci Dobrzyńskich albo, jak twierdzą inni historycy, zakonowi templariuszy. Później od tego zakonu gród został odbity przez księcia ruskiego Daniela Romanowicza. I w tym miejscu zaczyna się nasza opowieść. Być księciem na Rusi w XIII wieku to nie była taka prosta sprawa. Zapomnijcie o trwających w nieskończoność turniejach rycerskich, ucztach czy innych tego rodzaju rozrywkach. Zamiast tego skrytobójstwa, najazdy sąsiadów i pretendenci do tronu, którzy z chęcią wyciągnęliby wam go spod tyłka. Żeby utrzymać ziemię, które się posiadało, trzeba było niezwykłej siły charakteru, a jeszcze większej, żeby tę ziemię powiększyć. Daniel Romanowicz taką siłę charakteru posiadał. W 1228 roku ostatecznie zjednoczył Wołyń, podbijając księstwo łódzkie. Następnie na krótki czas zajął Kijów, a w 1245 roku ostatecznie zdobył Halicz. Można byłoby powiedzieć, że w tej części Europy nie miał sobie równych, gdyby nie jeden fakt – zagrożenie tatarskie. Od czasów klęski w bitwie nad rzeką Kałką książęta ruscy pozostawali w zależności wobec panów tatarskich. Na każde wezwanie tatarskiego namiestnika książę musiał stawić się na jego dworze i nie wiedział, co go tam czeka. Czasami było to królewskie przyjęcie, a czasami upokorzenie albo nawet śmierć. Również książę Daniel został wezwany na dwór Batuchana. Oto, co o owym spotkaniu pisze Latopis, czyli kronikarz. I przybył Daniel do Perejesławia i spotkali go Tatarowie. Stamtąd zaś pojechał do Kuremesy i stamtąd przybył do Batuchana nad Wołgę, chcąc mu się pokłonić. Przyszedł zaś do niego człowiek od Jarosława, Sygnurówi, i rzekł mu: brat twój Jarosław kłaniał się krzakowi i ty masz się kłaniać. I rzekł mu Daniel: diabeł mówi przez usta wasze. Niech Bóg zagrodzi usta twoje, niech nie będzie słyszane słowo twoje. I w ten czas wezwany był przez Batuchana i był wybawion od złego biesowania i czarodziejstwa. I pokłonił się wedle obyczaju ich i wszedł do namiotu jego. Rzekł mu Batuchan: Danielu, dlaczegoś już dawno nie przyszedł, a oto dziś przychodzisz. Ale dobre i to. Czy pijesz czarne mleko, nasz napój, kobyli kumys? On zaś rzekł: dotychczas nie piłem, teraz zaś, jeżeli każesz, wypiję. On zaś rzekł: jesteś już naszym Tatarzynem, pij nasz napój. On zaś wypiwszy, pokłonił się wedle obyczaju ich i wymówiwszy słowa swoje, rzekł: pójdę pokłonić się wielkiej kniachini Barakczynowej. Rzekł Batuchan: idź. Przyszedłszy, pokłonił się wedle obyczaju i przysłała kniachini wina czaszę i rzekła: nie zwykliście pić mleka, pij więc wino. Ta scena
w której Batuhan, niczym ojciec chrzestny upokarza księcia Daniela, doskonale obrazuje nam to, jak wyglądały stosunki między Tatarami a Rusią. Ale prawdopodobnie podczas owej wizyty Daniel spotkał kogoś, kto złożył mu bardzo interesującą ofertę. Zerknijmy do kroniki. Przysłał papież posłów znakomitych, przynoszących wieniec i berło, czyli koronę, która oznacza królewskie dostojeństwo, mówiąc: synu, przyjmij od nas koronę królewską. Przedtem też przysłał ku niemu biskupa bremieńskiego i kamienieckiego, mówiąc mu: przyjmij koronę królewską. Lecz Daniel wówczas nie przyjął był, mówiąc: nawała tatarska nie ustaje, ciągle wisi nad nami, więc jakże mogę przyjąć koronę bez pomocy twojej? Opizo zaś, który przybył z koroną, obiecał, że otrzymasz pomoc od papieża. Jednak on, Daniel, nie chciał. I przekonała go matka jego, i Bolesław, i Siemowit, i bojarzy latcy, mówiąc, aby przyjął koronę. A my jesteśmy na pomoc przeciwko pochańcom. On tedy koronę od Boga przyjął, od cerkwi świętych apostołów i od tronu świętego Piotra, i od ojca swojego papieża Innocentego i od wszystkich biskupów swoich. Innocenty bowiem wyklął tych, którzy ganią wiarę grecką prawowierną. Chciał bowiem sobór utworzyć o prawej wierze o połączeniu cerkwi. Daniel zaś przyjął od Boga koronę w mieście Drohiczynie, gdy szedł na wojnę z Jaćwingami wraz z synem Lwem i z Siemowitem, kniaziem łąckim. Tyle kronikarz. Wiele informacji, ale też wiele pytań i całkiem sporo niejasności. Po pierwsze, dlaczego Daniel dwukrotnie odmawiał legatom papieskim przyjęcia korony? Na to pytanie możemy spróbować sobie odpowiedzieć. Prawdopodobnie książę obawiał się tego, jak zareagują Tatarzy, jeżeli dowiedzą się, że ich podwładny przyjął koronę od papieża i zawiązał antytatarski sojusz bez ich zgody. Po drugie, dlaczego Daniel koronował się w Drohiczynie? To był niewielki przygraniczny gród spalony kilkanaście lat temu, a stolicą księstwa Daniela był przecież Halicz. Oczywiście Halicz był niepokornym miastem i Daniel mógł chcieć je ukarać, ale dlaczego nie wybrał Chełmu? To było jego ulubione miasto, tam w końcu przecież zdecydował się pochować. Pewną odpowiedź może nam dawać latopis. Daniel szykował się na wyprawę na Jaćwierz i w przygranicznym grodzie mógł zbierać wojsko. Tyle, że czy nie byłby to afront wobec papieża przyjąć koronę tak w półbiegu pomiędzy jedną a drugą wyprawą wojenną? Być może koronacja nie była dla Daniela aż tak ważna, jak się nam to dzisiaj wydaje. To jeszcze nie koniec wątpliwości. Kto przybył na koronację albo na tak zwany zjazd drohiczyński? Z całą pewnością książę Daniel i jego syn Lew. Prawdopodobnie byli tutaj też obecni w dużej liczbie wojewodowie i bojarzy ruscy. Latopis przekazuje informację, że przyjechał również książę mazowiecki. Kto poza tym? Na pewno ten, który włożył koronę na głowę Danielowi, czyli wysłannik papieża Opizon. Niektórzy twierdzą również, że z wysłannikiem papieskim przybył biskup Prandota, ale w źródłach z epoki żadnych informacji na ten temat nie znajdziemy, choć oczywiście jest to prawdopodobne. I ostatnie, ale nie najmniej ważne pytanie, co z ewentualną unią kościelną, której w tym układzie drohiczyńskim doszukują się niektórzy z historyków. Oczywiście w źródłach z epoki znowu żadnych informacji na temat jakiejś unii nie ma. Pytanie brzmi jednak, czy papież zgodziłby się na koronację króla, który nie uznawałby jego zwierzchnictwa? Jakie były dalsze losy króla Daniela? Niestety nieszczególne. Papież wprawdzie wywiązał się ze swojej obietnicy i wezwał wszystkie narody chrześcijańskie do zmontowania koalicji antytatarskiej, tyle że władcy Polski, Czech czy Węgier byli na tyle opieszali, że nim zdołali się zebrać, to w państwie Daniela pojawili się Tatarzy i złożyli mu propozycję nie do odrzucenia – wspólnego ataku na Polskę.
Co zaskakujące, Daniel propozycję odrzucił i uciekł na Węgry. Kiedy jednak powrócił do swojego księstwa, Tatarzy zażądali od niego zniszczenia wszystkich murów obronnych i wałów ważniejszych grodów. Daniel musiał zgodzić się na te ustępstwa i na to upokorzenie. I do pomysłu na Unię Kościelną i koalicję antytatarską nigdy już nie wrócił. Rządził jeszcze wiele lat i umacniał swoje księstwo, ale takiej potęgi jak w latach 50. XIII wieku już nie odbudował. Szkoda, bo z tych mrzonek i wizji Daniela nie pozostało do dzisiaj już nic. Pozostał jednak Drohiczyn. To naprawdę przepiękne miasteczko, bogate w zabytki, otoczone wspaniałą przyrodą, do którego powinniście przyjechać. Ja jeszcze ponapawam się trochę tym pięknym wschodem słońca, jaki widzę przed sobą, a Was zapraszam już na następny odcinek Librarian on the Road.